Kolekcja rysunków niderlandzkich zgromadzona w gabinecie Rycin nie była dotąd przedmiotem całościowego opracowania. Obecnie zespół liczy 211 prac, stanowi to około 40% zasobu, który znajdował się w gabinecie Rycin przed wojną. Rysunki, które w tej chwili stanowią ten zespół, pochodzą głównie z kolekcji historycznych Stanisława Augusta Poniatowskiego i Stanisława Kostki-Potockiego oraz z kolekcji Józefa Sierakowskiego i Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Opracowanie zespołu było zadaniem bardzo trudnym z kilku powodów. Przede wszystkim jest to kolekcja o szerokim zasięgu chronologicznym od początku wieku XVI do początku wieku XIX. Przy czym największą grupę stanowią rysunki pojedyncze poszczególnych autorów poza grupą szkoły rembrandtowskiej. I tak na 211 rysunków mamy aż 109 autorów i kilka, a nawet kilkanaście dodatkowych propozycji atrybucyjnych. Badanie rysunku jest najtrudniejszym zadaniem dla historyka sztuki, ponieważ proces ten ma swoją specyficzną, rozbudowaną metodykę podzieloną na kilka etapów. Rozpoczynamy zawsze od mierzenia rysunku, rozpoznania techniki, rozpoznania podłoża, filigranu, czyli znaku wodnego papieru, a także formy rysunku. Ważne jest również odczytanie wszelkich inskrypcji, a także znaków własnościowych i kolekcjonerskich, które mówią nam o pochodzeniu rysunku i jego historii. W tym kontekście ważne są również montaże historyczne, które bardzo często są specyficzne dla konkretnego kraju czy dla konkretnego kolekcjonera. Rysunki są równolegle oczywiście do prac badawczych fotografowane, obecnie specjalistycznymi aparatami, skanerami, które są również w stanie wykonać fotografię filigranów papieru, czyli znaków wodnych. Następnym zadaniem w badaniu takiego zespołu jest ustalenie tematu ikonografii przedstawienia, które wymaga bardzo często uściślenia, a bardzo często również na nowo rozpoznania tematu. Jednym z najważniejszych etapów badania rysunków jest również ustalenie, czy mamy do czynienia z kopią innego dzieła, czy też jest to praca oryginalna, a także ustalenie ewentualnego autorstwa, o ile nie konkretnego twórcy, co czasami jest bardzo trudne, to konkretnej szkoły. Dodatkową trudnością w badaniu tego zespołu rysunków okazał się fakt, że rysunki o tak zwanych niekwestionowanych atrybucjach wobec nowego stanu badań uzyskały nieco inne opracowanie. Mam tutaj przede wszystkim na myśli metodę bardzo ważną dla opracowania rysunku, tworzenia tak zwanych core group, czyli zasadniczych grup o niewątpliwym autorstwie, do których odnosimy badania związane z konkretnym artystą, z konkretną szkołą czy z konkretnym rysunkiem. Osobnym badaniem, jeżeli chodzi o zespół rysunków, jest tak zwana genetyka rysunku. Mianowicie chodzi tutaj o rozpoznanie ręki artysty, czy też ręki warsztatu artysty i przede wszystkim procesu twórczego, procesu budowania kompozycji, zmian w kompozycji. Z tym zagadnieniem łączy się oczywiście sama stylistyka rysunku, prześledzenie charakterystycznych linii, czy też używanych technik.